patrzmy, co się dzieje na niebie, czy te chmury wypięczają się, tak zwane cumulonimbusy, to są oznaki takiej chmury burzowej i jeżeli widzimy już te chmury zakrywają całe niebo, pamiętajmy o tym, że zejście na przykład bywa często trudniejsze niż wejście do góry. Kiedy przyjdzie już deszcz, na pewno skały będą śliskie i na pewno to zejście będzie utrudnione. Nasłuchujmy, czy gdzieś w oddali nie słychać jakichś już grzmotów, a wtedy już na pewno jest to pierwszy sygnał do naszego odwrotu. Co roku mamy do czynienia z kilkoma albo nawet kilkunastoma porażeniami. Bywa, tak jak w zeszłym roku, że taki wypadek ma przebieg masowy, że dochodzi do jednoczesnego porażenia kilkunastu, kilkudziesięciu, a nawet kilkuset osób. Nie patrz się w telefon, tylko patrz się dookoła. Jeżeli wszystko wskazuje na to, że za chwileczkę będzie burza, jeżeli pojawia się wiatr, jeżeli pojawiają się chmury, jeżeli nagle pogoda się zmienia, to wskazuje na to, że może występować burza. Najbardziej narażeni są ci ludzie, którzy przebywają w eksponowanych miejscach, czyli na graniach, na szczytach. Pierwszą i najważniejszą zasadą jest po prostu zejść niżej, jak wcześniej to jest możliwe. Kucnięcie czy przysiad na jakimś suchym przedmiocie, na plecaku, na zwoju liny już może nas uratować. Kucamy w ten sposób, żeby odległość pomiędzy naszymi stopami była jak najmniejsza i żeby dotykać podłoża jak najmniejszą powierzchnią ciała. Unikajmy jak ognia wszelkich przewodników prądu, czyli łańcuchów, mokrej liny, kabli elektrycznych, jeżeli jesteśmy na nizinach, zbiorników z płynącą wodą. To są przewodniki, które bardzo łatwo przewodzą prąd i może dojść do porażenia nawet w sytuacji, jeżeli ten piorun uderzył w pewnej odległości od nas. Taką podstawową zasadą bezpieczeństwa jest reguła 30-30, czyli jeżeli pomiędzy błyskiem a grzmotem jest mniej niż 30 sekund, to znaczy, że burza jest blisko i już grozi nam porażenie. Druga 30 to jest 30 minut od ostatniego wyładowania, od ostatniego błysku. To świadczy o tym, że burza odeszła już na tyle daleko, że jesteśmy bezpieczni. To są proste zasady, ale mogą uratować życie. W sezonie letnim wśród wypadków górskich dominują zwykle urazy, czyli obrażenia ciała. Najczęściej kończyn na skutek upadków. Wiele tych osób, które doznały urazów, są albo odwodnione, albo mają zaburzenia elektrolitowe. Więc tutaj apelujemy do wszystkich, którzy się wybierają w góry, o regularne i skuteczne nawadnianie. W górach, przy wysiłku fizycznym, przy wysokich temperaturach tracimy bardzo dużo płynów i ten niedobór płynów wpływa na nasz organizm w taki sposób, że albo tracimy równowagę, albo dochodzi do krótkotrwałej utraty przytomności i niestety bywa, że budzimy się już w szpitalu. Po zejściu ze Szpiglasowego Wierchu do Doliny Pięciu Stawów przy wielkim stawie polskim krzywo stanęłam i niefortunnie skręciłam lewy staw skokowy z naderwaniem. Cały czas oczekiwania na toprowca, na pana Rafała trwał mniej więcej 15 minut, także i tak krótko. Także pomoc przyszła bardzo, bardzo szybko i przez cały okres lotu, co trwało też bardzo krótko, myślę, że kolejne 15 minut. Wszyscy byli bardzo mili dla mnie, wszyscy uśmiechali, uspokajali mnie przez cały lot, pomimo tego, że taki lot na początku wydaje się być trochę straszny. Pomimo tego, że można mieć naprawdę super rozplanowany czas trasy, można być super przygotowanym,
mieć odpowiednie buty górskie, to przy zmęczeniu i przy braku czujności, uważności taka kontuzja jak skręcenie kostki może się przydarzyć absolutnie każdemu. Trzeba po prostu bardzo, bardzo uważać. Im bardziej jest się zmęczonym, tym bardziej uważać. Wchodząc na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, nie ma tam koszy na śmieci z prostej przyczyny, dlatego że park chroni dzikie zwierzęta, które traktowałyby te kosze po prostu jak karmniki.